Chciałem tutaj przedstawić różnicę między zmęczeniem a wypaleniem zawodowym i przedstawić objawy zespołu wypalenia zawodowego. Jest to już zaburzenie, które się może bardzo stopniowo ujawniać. Do objawów pierwszym jest ciągłe zmęczenie pracą. Te czynności, które były dla nas proste, stają się nieprzyjemne i bardzo, bardzo męczące. W związku z tym odkładamy je na później. Rośnie ciągły poziom stresu, pojawia się strach, nie jesteśmy w stanie nawet po pracy odpocząć w domu. To doprowadza do tego, że przestajemy być zaangażowani i aktywni. Nie udzielamy się, nie jesteśmy już tacy aktywni i nie mamy już swoich pomysłów. Nie mamy już też satysfakcji z tego, co robimy i to może być bardzo dużym objawem wypalenia zawodowego. Pojawia się strach wyjścia do pracy, strach wyjścia do naszego własnego, kochanego studium. Pojawia się to, że jeżeli po dłuższym weekendzie nie przyjeżdżamy do pracy, nie chcemy tam iść. Do tego wszystkie objawy somatyczne, nudności, wymioty. I trzecim takim bardzo dużym objawem wypalenia jest brak zainteresowania tym, co się dzieje w naszej branży. Nie są dla nas interesujące już wystawy, nie chodzimy na koncerty, nie interesujemy się rozwojem sztuki, nie chcemy się też rozwijać i spotykać z innymi artystami. To może mieć różne przyczyny, możemy być danymi ludźmi zmęczeni, ale generalnie, kiedy nie interesuje nas branża, w którą działamy, staje się bardzo, bardzo źle. No i zaczynamy szukać czegoś nowego, nowych możliwości, nowej pracy, ale nigdy nie dochodzi do tego, żebyśmy złożyli nową aplikację, złożyli nowe zapytanie. Omówimy teraz etapy wypalenia zawodowego. Pojęcie to odnosi się do zjawisk związanych ze stresem, wyczerpaniem, z przeciążeniem organizmu, z bardzo, bardzo somatycznymi dolegliwościami. Odnosi się do pracowników, ale bardzo często odnosi się do nas, artystów, freelancerzy. Artyści są tym bardziej narażeni na wypalenie zawodowe, ponieważ ta dynamika ich pracy jest większa. Pierwszym elementem jest wyczerpanie emocjonalne. Na początku jest to proste wyczerpanie emocjonalne, przestajemy mieć energię do wykonywanej pracy, stopniowo przestajemy być zaangażowani, nasza działalność artystyczna przestaje być dla nas interesująca. Ale stopniowo sami zaczynamy czuć, że jesteśmy wypaleni. Sami się czujemy zużytymi. Sami porównujemy się do początku naszych działalności i widzimy, że kiedyś sprawiało nam to radość, a teraz już nie. Ponadto wymagania są cały czas za wysokie. Sami sobie je stawiamy i daje to ciągłą frustrację i niezadowolenie. My, jak będziemy na pierwszym etapie, tym emocjonalnym, stajemy się drażliwi na każde niepowodzenie. Stajemy się drażliwi i popadamy w konflikty nawet z ludźmi dla nas bliskimi. Drugim etapem jest stanie się bardziej cynicznym i stanie się takim na dystans. Nasi klienci
a zwłaszcza u edukatorów artystycznych, nasi uczniowie podopieczni stają się tak troszkę naszymi wrogami. My stajemy się wobec nich bardzo wymagający, czasami złośliwi, bezduszni w komentarzach. Nie mamy już tej otwartości i empatii dla naszych odbiorców. Czasami, zresztą bardzo często, jest to przyjęte z bardzo dużym zdziwieniem, ponieważ jeszcze jakiś czas temu byliśmy otwarci, radośni, empatyczni i bardzo dużo wkładaliśmy w to, co robimy, a teraz po prostu wykonujemy swoje czynności i bardzo ostro innych oceniamy. Ostatnim elementem wypalenia zawodowego, trzecim, jest poczucie spadku swoich kompetencji. Czujemy, że nie potrafimy, że mimo wielu lat funkcjonowania jako artyści, freelancerzy, zamiast się rozwijać, jakby się zwijamy, że już nic nowego nie potrafimy się nauczyć, że jesteśmy coraz słabsi, że mamy poczucie braku kompetencji, umiejętności i nie mamy już pozytywnych odczuć związanych z wykonywanym przez siebie, z wykonywaną czynnością. Stajemy się źli, agresywni, no i w tym momencie nawet chwilowe wspomagacze nam pomagają. Uciekamy bardzo często w używki, uciekamy w alkohol i mamy bardzo wysokie poczucie stresu i coraz częściej chorujemy, coraz częściej jesteśmy słabi, zmęczeni, chorzy i bez sensu. Dbajmy o to, aby nigdy nie doprowadzić swojej pracy do tych 3 etapów wypalenia.